No hej, zapraszamy na drugą część specjalnego materiału przygotowanego z okazji 100. odcinka podróży nieoczywistych po Dolnym Śląsku. Browar wybudowano w pierwszych latach XVIII wieku, a gruntownie przebudowano w XIX i XX wieku. To obiekt podpiwniczony dwupiętrowy o dwupoziomowym poddaszu. Ściany ma murowane na zaprawie wapiennej, sklepienia nad piwnicami i częścią parteru ceramiczne. Stropy nad pozostałymi pomieszczeniami parteru żelbetowe, więźba dachowa drewniana. W latach 2010-2011 wykonano remont dachu. Tereny wokół Lubiąża były doskonale zmeliorowane. Częścią systemu regulacji wód była ta śluza. Tuż obok biegła linia kolejowa, a to pozostałości rampy kolejowej. Przed 1939 rokiem w Lubiążu kursowały 3-4 pary pociągów lokalnych na dobę. 24-kilometrową trasę pociąg pokonywał w 50 minut. Ta rampa najprawdopodobniej obsługiwała cegielnię i betoniarnię. Przydrożna kaplica świętego Jana Nepomucena to fundacja z 1727 roku z jednym wejściem od południowej strony. Nad drzwiami znajduje się kartusz z monogramem fundatora opata Ludwika Baucha i datą budowy 1727.
Całość przykryta jest kopułą z latarnią, a pod czaszą kopuły umieszczone są okna doświetlające wnętrze od góry. Oryginalny, barokowy wystrój wnętrza nie zachował się. W 1997 roku w kaplicy umieszczono drewnianą rzeźbę świętego Jana Nepomucena. Odwiedzamy miejsce, gdzie dawniej przez Odrę kursował prom. Przeprawa promowa przez Odrę z Lubiąża przeznaczona była dla pojazdów i osób. Prom kursował co godzinę. Jeżeli nie było do przewozu pojazdów lub było mało chętnych do przeprawy, to przewoźnik przewoził ich łódką. Od przystani na lewym brzegu Odry droga docierała do pobliskich miejscowości, w tym Kwiatkowic. Obecnie przeprawa nie istnieje. Młyn wiatrakowy typu Paltrak to drewniana konstrukcja z XVIII wieku, pokryta gątem z jednoprzęsłowym podcieniem w parterze. Wiatrak znajduje się około 1 km od granicy miasta, jadąc od strony Wołowa w kierunku Obornik Śląskich.
Najstarszy trzon budowli z końca XVIII wieku stanowił wiatrak paltrak na owalnej podstawie, na której obracał się z wiatrem. W 1960 roku dobudowano tę prostokątną niższą część i wprowadzono silniki elektryczne. W latach 90. gmina sprzedała obiekt prywatnej osobie, licząc na zagospodarowanie. Wyszło jak zwykle. Wiatrak niedawno udało się odzyskać, ale jest w kiepskim stanie. I to by było na tyle. Dziękujemy, że byliście z nami przez 100 podróży nieoczywistych po Dolnym Śląsku. Zapraszamy na więcej. Trzymajcie się, cześć!